Ja pierd... Przed przyjazdem postawiłem sobie dwa cele. Nie być ostatnim i zrobić jakiś fajny trik na ostatniej hopie. Ale zacznijmy od najważniejszych faktów. Nie jestem zjazdowcem. Nigdy w życiu się nie ścigałem. I taka trasa downhillowa, tak jak tutaj, jest naprawdę bardzo wymagająca dla mnie. Więc moim celem było to, żeby nie być ostatnim. Ci downhillowcy to są naprawdę przekolesie. No i też się nie przejmują, że jest trochę nierówno na bandzie. Tutaj jest kurde lotus 15 metrów z tego Sharkfina. Nikt się nie przejmuje, że są jakieś dziury. Na freeride'owym evencie jakby to tak wyglądało, to by wszyscy marudzili, albo by też w sumie wzięli za łopaty i by to zrobili na beton. A tu nie, tutaj motocross, full gas, trrrt, wszystko działa. W dwóch pierwszych dniach treningów miałem sporo problemów z moim tylnym kołem w rowerze. Cały czas łapałem kapcia. Nie skoczyłem ostatniej hopy, bo jak ruszyłem w drugiej bandzie, poczułem, że mam flaka. I mam flaka i na tym flaku poleciałem tą całą resztę. Kurde, to było sketchy. Nie wiedziałem, co się stanie na wybiciach Sharkfinów, ale na szczęście tam nic się nie stało. Okazało się, że cały czas uciekało mi ciśnienie przez wentyl. Więc miałem sporo problemów technicznych z rowerem i bardzo mnie to spowolniło w pierwszych 2 dniach. Coraz lepiej się czuję na tym rowerze. Chyba się po prostu do niego zaczynam też przyzwyczajać, bo dawno na nim nie jeździłem. I krok po kroku lecimy dalej. Jeszcze mamy sporo czasu, do soboty 3 dni, więc dużo treningów przed nami i czuję się z tym dobrze. Skocznie tutaj na pewno są lepsze niż te w Walii. Nadal są bardzo płaskie. Jak dla mnie, dla freeridera, one są mega płaskie. Ogólnie widzę taką różnicę, że w downhillu wszystko się raczej tłumi. Nigdzie się nie trzeba wybijać. Na początku się wybiłem, to poleciałem tak daleko, że myślałem, że rower się złamie przy lądowaniu. Duże, szybkie hopy z płaskimi wybiciami. Zupełnie inaczej niż w slopestylu czy freeride. Czuję się nieswojo między zawodnikami DH. To znaczy, chodzi mi o to, że wszyscy są mili i ogólnie jest fajna atmosfera, ale z tego, co rozmawiałem z nimi, to downhillowcy spędzają więcej czasu na siłowni niż na rowerze. A u mnie jest zupełnie na odwrót. Ja nigdy nie idę na siłownię, tylko jeżdżę na rowerze, ale nigdy nie jestem na siłowni i nie podnoszę żelaza. Kolejna różnica między mną a downhillowcami, oni mają dużo doświadczenia w wyborze linii. Ja patrzę na jakiś rock garden i tak naprawdę myślę, że powinienem pojechać tak i tak, ale później okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Downhillowcy jadą tak, a ja myślałem, że pojadę tak. Więc tak naprawdę bardzo dobrze dla mnie działało to, żebyś Ty, Dawid, mi podpowiadał, jak oni wszyscy jechali i później dopiero wybierałem prawidłową linię, wiedząc o tym, jak oni jadą. No i tutaj mamy bardzo dobry przykład. Actually, just for fun, let me try follow you. Zatrzymałem się na trasie w momencie, gdzie jest też Asa i pytam go, czy mogę za nim pojechać, tak dla jaj tylko, żeby zobaczyć, jak długo dam radę utrzymać się za nim. Alright, sounds good. But it's gonna last only couple seconds. Tak naprawdę nie zajęło mi to nawet ani jednej sekundy, żeby go stracić. Gościu po prostu zniknął przede mną. Downhillowcy, oni z prędkością atakują każdy rock garden, każdą sekcję. Widać, że oni lecą na prędkości i ta prędkość pozwala im omijać większość dziur. Kiedy ja na samym początku, kiedy próbuję się wjeździć w trasę,
Jadę po tych wszystkich dziurach i tak naprawdę mega się męczę. Jestem później super zmęczony przez właśnie taki brak doświadczenia. Oprócz mnie był tutaj tylko jeszcze Matt Jones, który jest freeriderem, który też tak samo jak ja pochodzi ze slopestylu. Yeah, you probably ride quite similar to me, like I missed a slow lot. pop. No i miałem okazję raz za nim się puścić na trasie, no i tak naprawdę on miał moją prędkość. Zanim byłem w stanie się utrzymać i jesteśmy na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o downhill. Wow. Dude! Hey, what a run! Oh, I love your speed, man. Scott. I love your speed. Hey, fair play. Second run. Yeah. Dude, you're so sick of downhill. No. Także no to są dwie różne bajki i my, freeriderzy, nigdy nie będziemy mieli szans, żeby konkurować ze zjazdowcami. Ale trzeciego dnia, kiedy już wszystko sobie ogarnąłem, kiedy wszystko było na tip-top, miałem super dzień. Zacząłem od samej góry, razem z Francuzami sobie odblokowałem każdą przeszkodę po przeszkodzie. Było naprawdę super fajnie. Woo! Dude! Oh my god! Oh, that feels good. That feels good. Yeah. Jeździłem cały dzień, miałem mega fan, czułem się dobrze i byłem bardzo dobrze nastawiony na ten hardline od tego momentu. Mieliśmy czwarty dzień treningów, oprócz treningów też miały być kwalifikacje. Rano obudziłem się mega zmęczony i zaspany. Pojechaliśmy na górę dużo wcześniej niż dni poprzednie, ponieważ nie było czasu, każdy chciał dużo potrenować. O godzinie 9 rano jesteśmy już na górze, zaczynam swój pierwszy przejazd. Oh. I'm good. Yeah, all good. Ow. Ow. All good, all good. I'm all right. I w tamtym momencie mówię, okej, koniec. Wszystko mnie boli. Za 2 dni muszę być gotowy, żeby w Queenstown na kolejnym evencie, który jest bardzo ważny dla mnie, Natural Selection. Muszę tam być zdrowy, muszę być pełny sił i gotowy na cały tydzień treningów, żeby w sobotę konkurować i walczyć o podium. Chciałbym popracować nad sobą i wystartować w kolejnym hardline jeszcze raz. I w końcu zrobić przejazd i w końcu pokazać jakiś fajny triczek. No ja nigdy nie będę miał tutaj szansy, żeby wygrać te zawody, a nawet żeby być w top 10. To są najszybsi zawodnicy na całym świecie. Ja się nigdy w życiu nie ścigałem, nie jeżdżę zbyt wiele downhillu i ta ogromna różnica między nami sprawia, że nie mam szans z nimi konkurować. Bardzo dużo jest zmiennych, można łatwo polecieć za daleko, można łatwo polecieć za blisko. Więc to wszystko dla mnie jest tutaj niebezpieczne, szczególnie w tym momencie, w którym jestem teraz przed sezonem. Wolę siąść, popatrzeć na zawodników, jak oni się ścigają, wziąć kolejną lekcję z tego eventu, wrócić silniejszy na kolejny, a w międzyczasie też skupić się na moich rzeczach freeride'owych i pocisnąć ten sezon jak najlepiej. To by było na tyle. Dziękuję Hardline. Znowu mnie pokonałeś. Wrócę silniejszy i nie poddaję się.